Cześć, w dzisiejszym odcinku samochód, który nie miał ani jednej żarówki, a mowa o Mercedesie klasy S w odmianie W222. W dniu dzisiejszym samochód, który jest absolutnym szefem na drodze. To jest pierwsza S-klasa, która również miała z powrotem przywrócić na rynek Maybacha. Natomiast niestety w przypadku tego auta trochę to już zmieniło swoje pierwotne założenie, dlatego że Maybach kiedyś był produkowany od zera. Natomiast W222 w Maybachu to jest de facto bardziej dopasiona S-ka. Ale nie o tym. Zacznijmy od nadwozia tego auta, które zostało zaprojektowane w sposób totalnie ponadczasowy. Przed nami jest wersja sprzed liftu. Auto, co ciekawe, to pochodzi z Japonii. Jak wiecie, importujemy samochody z Emiratów Arabskich i z Dubaju, natomiast tych aut z Japonii mamy coraz więcej i coraz częściej z nimi obcujemy. Na początku filmu wspomniałem, że jest to pierwszy samochód w historii, który nie ma ani jednej żarówki. Mercedes postanowił już w 2013 roku, a uwaga, projekt tego auta powstawał od 2009, więc zobaczcie, ile był projektowany samochód i jak długo myśl technologiczna przetrwała i jak bardzo jest dalej świeża na dzisiejszy czas. Natomiast Mercedes wpadł na pomysł, że zrobi samochód, w którym nie będzie ani jednej żarówki i to też uczynił. Wszystko się opiera na LEDach, diodach. No i na samym przodzie oczywiście widać lampę, która jest, jak ja to mówię, postarana i wciąż świeża, z dużym paskiem LEDowym na przodzie, z dwoma źródłami światła do lamp przeciwmgłowych i do świateł mijania. No i z gigantycznym grillem. To jest w zasadzie jeden z największych chyba grillów, jaki Mercedes klasy S i w ogóle Mercedes miał w swojej historii. Przechodząc dalej i patrząc na bok tego auta, sylwetka zestarzała się w sposób znakomity. To auto miało premierę w 2013 roku. Co ciekawe, premiera była przy akompaniamencie orkiestry, także Mercedes od samego początku manifestował fakt, że produkuje lub chce mieć najlepsze auto w historii. I to też w zasadzie na tamten moment udało mu się osiągnąć. Linia nadwozia stosunkowo bez jakichś cudów, bez jakichś wyjątkowych przytłoczeń, natomiast zrobiona z klasą, elegancko, fajnie poprowadzona, dlatego że auto gubi swój gabaryt. Samochód ma, uwaga, 5,3 metra długości, czy 5,2. To jest strasznie dużo, natomiast jest to zaprojektowane w sposób zgrabny. I to też tutaj jeden fajny disclaimer i uwaga, no oczywiście SK była inicjatorem całej gamy modeli i całej gamy produkcji, która była robiona na podobną modłę designu, nazwijmy to, czyli W205 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pierwszym autem była S-klasa i ona wyszła jako pierwsza w tym designie. No i przechodząc dalej do tyłu, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której przed chwilą żeśmy rozmawiali, czyli o klamkach. Wydaje mi się, że to wymaga docenienia, zwłaszcza na dzisiejsze czasy, bo klamki dzisiaj są dziwne. Są schowane, są takie, które się otwierają, nie otwierają, są elektryczne. Generalnie producenci zaczęli robić totalną popelinę w tym zakresie, natomiast to jest stosunkowo klasycznie, czyli mamy po prostu zwykłą klamkę z elementem chromowanym, którą się ciągnie i się drzwi otwierają. Co ciekawe, auto ma oczywiście, nie wiem czy to ciekawe, co standardowe, S-klasa ma oczywiście dociągi, więc nie musicie się za bardzo szarpać z drzwiami. Jeszcze jedna ważna rzecz, która mnie w tym aucie bardzo imponuje. Oczywiście tylny rząd siedzeń na totalnym wypasie, ale do środka jeszcze przejdziemy. My też mamy swoją premierę z samolotami. Tylny rząd siedzeń na wypasie, do środka za chwilę przyjdziemy, bo tam się dużo dzieje, natomiast zobaczcie, jak szeroko otwierają się drzwi. Tu jest pierwszy ogranicznik, tu jest drugi ogranicznik, jakby tak czując. Patrzcie, na ile się te drzwi otwierają. Przecież tutaj to by się słoń zmieścił do tego auta, jest tak szeroko, jest tyle placu. Nie do wiary, to jest po prostu niepojęte. No jak szerokie są w ogóle drzwi, człowieku? Przecież to same drzwi z serii już chyba są kuloodporne. To jest tyle mięsa i materiału, żebyś tym obdarował 4 Hondy Civic, albo jest 5. Samochód ma panoramę podwójną, bardzo fajny element, bo w środku się robi jasno. Tył zasługuje na uwagę, dlatego że, uwaga, te tylne lampy są zrobione podobno z 3 warstw. Cokolwiek by to nie znaczyło, nie wiem do końca jak to opisać, natomiast są 3 prawdopodobnie szybki, czyli nie wiem, elementy, które docierają do źródła światła. Diod według nomenklatury, którą znalazłem, jest 38 mniej więcej. I teraz
Kiedy wychodziły te samochody, czyli i C-klasa i E-klasa, generalnie w sumie do dnia dzisiejszego dość ciężko je rozpoznać na ulicy, przynajmniej moim zdaniem, zwłaszcza E-klasę i S-klasę. No to teraz taka ciekawostka, możecie je w najprostszy sposób z tyłu poznać po tym, ile mają źródeł świateł, dlatego że S ma 3, czyli raz, dwa, 3, E-klasa ma 2 i C-klasa ma 1. Także tak zostało to wystopniowane. I to jeszcze nie wszystko, bo oni poszli o krok dalej, dlatego że tylne światła świecą raz jaśniej, raz ciemniej, w zależności od warunków atmosferycznych i od jasności. Jak jedziecie nocą, to one się troszeczkę tłumią, żeby było widać dokładnie te snopy światła i żeby one się nie zlewały w jedną całość. Natomiast jak jedziecie w ciągu dnia, to świecą mocniej, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jedziecie prawdziwym szefem na drodze. I jeszcze jedna rzecz w wersji w pakiecie AMG. Jest tutaj takie coś, co trochę jest dla mnie oczywiście nawiązaniem do wyścigów, czyli jak światło przeciwmgłowe w samochodach wyścigowych, no tu jest akurat wsteczny, oczywiście LEDowy, no i on jest centralnie na środku tylnego zderzaka, daje bardzo dużo światła przy cofaniu. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć, no koła alufelga, która ma rozmiar 19 cali, myślę, że spokojnie do tego auta można upchać skromne 23, ale tak naprawdę no to te 19 to jest to, na czym ten samochód wygląda dobrze, tarcze nawiercane, lusterka też w sumie opływowe. No i właśnie, a ta opływowość, zobaczcie, ten kształt auta, o którym mówiliśmy, on jest arcyopływowy. I uwaga, współczynnik oporu w S-klasie był najniższy względem wszystkich aut z konkurencji, czyli A8 i BMW serii 7 z tych lat produkcji, które bezpośrednio konkurowały z S-klasą. Ten współczynnik oporu miały większy, 4.7 biturbo, 8 cylindrów i oznaczenie S550. Auto ma 400, prawie 50 koni, 400 chyba 49 dokładnie. Dużo newtonometru, 700 newta, bardzo dużo. I chyba dostępne od 1600 obrotów, więc widać, że nawet charakterystyka silnika została zrobiona po to, żeby auto mogło bez szarpaniny i wysokich obrotów sprawnie przyspieszać. Natomiast jest tutaj pewna ciekawostka. Samochód pochodzi z Japonii i ma oznaczenie S550. I takie samo oznaczenie mają egzemplarze zrobione na Azję i na Stany Zjednoczone. Ale to jest dokładnie ten sam samochód, co S500 z Europy. Nie różni się to zupełnie od siebie niczym, dlatego że Mercedes wpadł na pomysł, że odbiorcy i klienci za wielką wodą wolą wyższe cyfry i S550 sprzeda się raczej lepiej niż S500. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to właśnie tak jest. Także jak widzicie na ulicy oznaczenie 550, to możecie być niemal pewni, że to nie jest samochód z europejskiej dystrybucji. Teraz porozmawiajmy, skąd ten samochód kupić, ile on kosztuje, dlaczego tyle i czy tanio, i czy dużo. Bo rozpiętość cen W222 jest ogromna. Skupmy się na razie na wersji 500, czy tam 550, żebyśmy bazowali na jednym egzemplarzu. Samochód, tak jak powiedziałem, wychodzi na różne rynki. I oczywiście względem danego rynku będzie zróżnicowana cena. Zacząć szukać tego auta można, uwaga, jak stoicie to usiądźcie, już od okolic 100 000 złotych. Natomiast jakość tego samochodu będzie odzwierciedlała cenę. Czyli będzie to po prostu samochód, którym będziecie musieli coś zrobić, albo który miał przeszłość powypadkową lub jakąś tam zdarzeniową. Generalnie nie będzie idealny. Natomiast jeżeli byście chcieli dążyć do tego, co stoi za nami, czyli auto, które ma 56 000 przebiegu, jest z 2013 roku, pochodzi z rynku japońskiego, to wypadałoby, żebyście przygotowali na to razy 2. Przynajmniej, bo w zasadzie i 220 by się znalazło, a i 250 też starczy. Mówimy o egzemplarzach z niskim przebiegiem, bezwypadkową historią i nieskazitelnym stanie, tak jak ten. Natomiast jak widzicie, rozpiętość cenowa jest naprawdę duża. I auto ze Stanów uszkodzone, które ma duży przebieg, można z kolei... Ja myślę, że nawet poniżej 100 dzisiaj jesteśmy w stanie. Jest koniec 2025 roku, więc z początku produkcji, 13 rok, jak nie będzie jeszcze w pakiecie AMG, myślę, że to się da zrobić. Także co kto chce. Oczywiście w grze jest jeszcze Europa, która wyjdzie mniej więcej gdzieś po środku tego wszystkiego. Pewnie między 150 a 200 tysięcy, tak na oko. Wszystko zależy znowu, w jakim stanie chcecie ten samochód kupić. S-kę można kupić też dużo taniej, jeżeli sobie podarujecie silnik V8, jeżeli sobie podarujecie najwyższą wersję wyposażenia.
No ale jest jeszcze odmiana 63 AMG, no jest jeszcze nawet 65, ale o niej już na razie nie ma co wspominać. No to 63 to w zasadzie kręcimy się z przedziału tam 200 do 300, chyba nawet i 50 tysięcy, 300 tysięcy. Znowu w zależności od stanu, historii i tego, co byście chcieli uzyskać. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mercedes postanowił przywrócić do życia S-klasę w Maybachu, a w zasadzie Maybacha, tym modelem. No i te Maybachy rzeczywiście wychodzą. Niestety, a może i stety, już w tym aucie zaczęto coraz bardziej mierzyć się z ekonomią, zaczęto coraz bardziej zwracać uwagę na to, na co przeznaczone są środki przy projektowaniu samochodu. I w zasadzie Maybach jest niczym innym jak S-klasą w długim nadwoziu z jeszcze bardziej wypasionym środkiem, w 12 cylindrach na przykład i jeszcze z lepszym wyposażeniem, chociaż tutaj dużo się już doposażyć nie dało, ale trochę się jeszcze dało doposażyć względem tego auta. Maybach kiedyś był projektowany od zera. Polecam Wam rzucić okiem do internetu. Wersja 5.7 czy 6.2 powstawała od zupełnie niczego. Była robiona na bazie płyty W140 i w zasadzie była tworzona od zera jako concept car i budowana jako nowa myśl technologiczna. Czy to ujmuje S-klasie? Chyba nie. Czy to ujmuje Maybachowi? Może trochę, bo przestał już być tym, czym był kiedyś, ale za to ceny starego Maybacha dzięki temu nie pozostaną wzruszone i będą raczej szły do góry. Myślę, że czas przejść do środka, bo tam się dzieje tyle, że zapaszcie sobie kawę, bo ten film potrwa dłużej chyba niż wszystkie inne do tej pory. Mercedes się chwalił, że w czasie, kiedy projektował ten samochód, był on najcichszym autem, które było dostępne na rynku. I muszę przyznać, że jest to zgodne z rzeczywistością, dlatego że w aucie jest arcycicho. To nie jest cicho, to jest arcycicho. Generalnie słychać wasz oddech. Jak jedziecie tym samochodem, to słychać, jak oddychacie. Wszystko jest wytłumione w sposób nieprawdopodobny, bo tego inaczej się nazwać nie da. O tym, że deska jest pokryta skórą i że skóra jest wszędzie i że jest miękka i że pachnie i że jest ładnie i że wszystko działa delikatnie i milusio, to chyba nie muszę mówić, bo jest to naturalne. 2013 rok w wersji S500 i S550 miał bezkluczykowy dostęp, ale to też nie jest w sumie nic nadzwyczajnego, dlatego że auta już takie jak choćby nawet CL, którego ostatnio pokazywaliśmy u nas na kanale, również miał bezkluczykowy dostęp. Natomiast sama deska i projekt wnętrza zrobiony bardzo klasycznie i tak niestarzejąco się, bym powiedział. Zrobiony przepięknie z nawiązaniem do oczywiście starej stylistyki Mercedesa, czyli z nawiewami okrągłymi, z bardzo fajną regulacją nawiewu, którą możecie po prostu tym pokrętełkiem sobie odciąć lub włączyć, z centralnym zegarkiem. Wszystko jest takie naprawdę kulturalne, ładne i przyjemne. Sterowanie fotelami na drzwiach w Mercedesie to jest dość standardowe. Ta kiera, bym powiedział, taka na pierwszy rzut oka, ktoś by powiedział, że dziwna, ale jaka wygodna. Naprawdę fajna. Ten dół jest taki troszkę większy, w rękach leży super, czyli tutaj ona jest taka lekko jajowata, przynajmniej takie mam wrażenie. Małe łopateczki z tyłu do biegów i jest taka po prostu dobrze leżąca w dłoni, nie za duża, ale mega wygodna. To tyle z takich standardowych rzeczy. Natomiast przejdźmy teraz do wyposażenia tego auta, bo tu jest o czym poopowiadać. O tym, że fotele mają masaże, o tym, że one grzeją i że Mercedes wpadł na pomysł, że grzanie foteli będzie imitowało przykładanie grzanych kamieni do pleców, to wspomnę na starcie. Natomiast to, że mamy do czynienia z autem, które jest stworzone z przeznaczeniem głównie dla pasażera z tyłu i z komfortem przede wszystkim dla niego, świadczy fakt tego, co możecie regulować z przodu i też zaraz przejdziemy do tyłu, co pasażer z tyłu może regulować. Mianowicie oczywiście takie rzeczy jak komfort i wysokość zawieszenia, to ok, jest standard, ale tutaj mamy już sterowanie roletką tylną, tutaj mamy na przykład sterowanie tylnymi zagłówkami, to też taki mercedesowski typowy element. Każda oczywiście strefa osobny ma nawiew, mocniej może wiać nawiew dla pasażera, słabiej dla kierowcy i też na odwrót. Schowek, popielniczka, nie wiem kto palił w S-klasie, ale to by było straszne. Myślę, że warto się przyjrzeć też, słuchajcie, schowkowi tutaj. Ja tu mam kawusię i teraz zobaczcie, ta kawusia jest tak, ona sobie tutaj stoi, nie? I tutaj mamy schowane miejsce na kubeczki. Ale jak kawusi nie ma, to proszę bardzo, zamykamy, cyk, jest półeczka, jest elegancko. Ale jakbyście chcieli mieć jeszcze ładniej,
to tutaj jest przycisk i właśnie nie stąd, bo ktoś może pomyśleć, że się klika tutaj, natomiast klika się tu. Proszę bardzo. Jest wypas, co? No i oczywiście wszystko jest delikatnie, gładko i przyjemnie, tak żebyście przypadkiem nie czuli się zbyt atakowani przez samochód. Natomiast ja sobie to otworzę i sobie kawkę schowam. W221 no, oczywiście miało już tego typu element, który służył do sterowania radiem. To jest auto z 13 roku, więc nie ma jeszcze na przykład Android Auto, to jest taka ciekawostka, ale za to ma przejechane 56 000 km, bo jest z Japonii, jest w stanie idealnym. No i ogromny, przepasny podłokietnik, w którym możecie trzymać setki rzeczy. Otwiera się na jedną stronę, na drugą stronę. Nad głową panorama, którą też oczywiście możemy zamknąć sobie. I tak jak mówiłem wcześniej, auto zrobione z myślą dla pasażera, bo osobno sterujemy roletą przednią, osobno sterujemy roletą tylną. To jest element komfortu, który mnie w sumie w autach drażni. Japonia. To jest element komfortu, który mnie w sumie w autach drażni, ale jest komfortowy. Czyli otwieramy drzwi i wszystko się rusza, rozumiecie? Kierownica, fotel, żebym przypadkiem się za dużo nie musiał namęczyć przy otwieraniu drzwi. Nagłaśnienia Burmester bardzo dobrze gra, zwłaszcza przy tym wytłumieniu auta. No i teraz przechodzimy do tyłu, a z tyłu się naprawdę dużo dzieje. Ja nie wiem w ogóle od czego zacząć tą opowieść. Jest tyle rzeczy. Dobra, wiecie co? Zaczniemy od tego, co w Mercedesie jest standardowe i zostało utrzymane i jest w tym samym tonie. Jak ktoś ma ochotę, to cofnijcie się do filmu sprzed chyba 2 lat na naszym kanale. Jest tam taka S500 pokazana, którą miałem, stara, W140, którą miałem w Dubaju. I rozumiecie, no te lampeczki u góry i te lusterka były niemalże identyczne, ale to są odświeżone. Strasznie mi się to podoba, że jest zachowany taki klasyczny design, ale jednocześnie nie zatraciło to swojego ducha. I klikacie i rozumiecie, możecie się przeglądnąć, ile macie dzisiaj na koncie. Dobra, no to jak żeśmy pośmieszkowali, to teraz powiedzmy o rzeczach istotnych. Sterowanie oczywiście tylną kanapą. No to jest must have, czyli ta tylna kanapa się przesuwa do przodu, do tyłu siedziskiem, tak, ale też się przesuwa oczywiście tyłem. Czyli mogę być bardziej do przodu, albo mogę być bardziej do tyłu. Ale to nie wszystko, bo to nie jest koniec wygody tylnej. Tu mamy podłokietnik. Ten podłokietnik jest bardzo ładnie zaprojektowany. To nie jest taki, wiecie, podłokietnik, no bo niby to jest auto 5-miejscowe, bo tu może ktoś siąść, ale to tak chyba raczej bardziej za karę, bo to nie będzie chyba najwygodniejsze. Natomiast podłokietnik też jest zaprojektowany. Jak go otworzymy, to oczywiście ma wykończenie. Popatrzcie, jak on delikatnie się opuszcza. Mamy wykończenie w połysku, bardzo ładnym, z metalowymi miejscami na kubeczki. Tu mamy bardzo duży podłokietnik. W środku są piloty, żebyście mogli sobie multimediami sterować, bo mamy 2 osobne ekrany, które działają od siebie niezależnie. Tu mamy wpinkę też do USB. Jakbyście chcieli sobie telefony podładować, jest totalny wypas i niezależność. Natomiast z tyłu mamy dodatkowy schowek, który również w niektórych wersjach jest lodówką. No i tutaj sobie trzymamy kubeczki, żeby się móc elegancko napić wody, żeby to wszystko było kulturalne. Dobra, możemy to zamknąć. Tu mamy z tyłu wejście też na płyty i oczywiście osobną strefę do regulacji klimatyzacją, żeby przypadkiem pasażer lub drugi pasażer nie byli od siebie zależni. Zagłówki. To jest też ciekawa sprawa, dlatego że wszystko jest zrobione w skórze, natomiast zagłówek ma dodatkową podusię mięciutką z alkantary. To, o czym warto wspomnieć, są ambienty. Na tamten czas konkurencja, światła ambientowe w środku miała z reguły w jednym kolorze. Natomiast Mercedes już miał wówczas dostępne RGB i tak też się zapoczątkowała w ogóle era tych kolorowych wnętrz, jeżeli tak można powiedzieć, w marce Mercedes, bo kultywowane to jest do dzisiaj. Do dzisiaj są podświetlane kratki nawiewów. Bardzo mi się to podoba, to jest super, jeżeli nie jest przedobrzone, ale to w tym aucie jest naprawdę ekstra i wygląda wypas. I fajnie też, że ten pasek LEDowy jest puszczony z tyłu za fotelami. On naprawdę bardzo, ale to bardzo uprzyjemnia całą podróż i wieczorem w tym aucie robi się no nieprawdopodobny klimat. No i teraz sterowanie różnego rodzaju featuresami z tyłu, no to oczywiście możemy sobie, roletę można sobie otworzyć, u góry sobie można zasłonić, jakbyście chcieli. I tylna też jest sterowana i teraz
fajnie jest zrobiona, bo nie rusza się tak jak do tej pory. Wcześniej, tak jak widzieliście na przykład na filmie z CL600, ta roleta, ona nie miała takiego spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Natomiast ta, popatrzcie, jak ona się otwiera. Ona zaczyna płynnie i kończy też płynnie. To nie jest takie standardowe. Zobaczcie, jak ją otworzymy. O, to jest... To dużo pieniędzy kosztowało, żeby to tak mogło sprawnie działać. Także środek jest naprawdę na wypasie i czujecie się jak w ekstraklasie. Czas się przejechać. Ciężko zacząć opowieść o tym, jak się jeździ Mercedesem klasy S, dlatego że mamy do czynienia z autem, które zostało stworzone do tego, żeby Cię oczarowywać. Mało z tego, ja stosunkowo często w filmach pokazuję Wam auta, którymi jestem oczarowany z różnych względów. Można być autem oczarowanym, dlatego że przypomina Wam jakiś okres, co zobaczycie niedługo w jednym z naszych filmów, ponieważ udało mi się kupić Toyota Celica GT4, auto mojego dzieciństwa, ale to w ogóle nie o tym. Można być autem oczarowanym, bo okrasza Cię niesamowitym luksusem. Można być autem oczarowanym, dlatego że dostarcza Ci niesamowitych emocji. Można być też autem oczarowanym, dlatego że ma dobry stosunek ceny do jakości. I ciężko opowiada się o samochodzie, które zostało stworzone po to, żeby otulić Cię całym komfortem, bo tu wszystko jest naj. Mercedes, gdy projektował ten model, gdy projektował ten egzemplarz, tą odmianę W222, tworzył samochód, który miał być najlepszym autem w historii, jeżeli można tak powiedzieć. I w pewnym stopniu mi się to udało, dlatego że jeżeli zobaczycie na historię i na to, co wiemy do tej pory, to właśnie W222 trochę jest takim, jak to się mówi, ostatnim Mohikaninem. Ostatni taki analogowo-cyfrowy samochód, no bo potem już nie jest aż tak dobrze. Jest dobrze, bo to dalej jest S-klasa, jest dalej komfortowo, luksusowo, ale już zostało zrobionych kilka rzeczy, które sprawiają, że nie jest aż tak dobrze jak w przypadku tego auta. W sumie jeżdżąc tym samochodem mam poczucie, że to jest jedna z tych odmian Mercedesa, która była kamieniem milowym marki, odznaczyła się na kartach historii i znowu po raz kolejny Mercedes przy tym modelu zrobił coś po raz pierwszy, wprowadził coś po raz pierwszy, zrobił coś i to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z samochodem, który zostanie w pamięci i będzie w przyszłości, ja tak oceniam, będzie tym samym, czym dziś jest W140. Bo co by nie mówić o poprzednich generacjach, ta jest szósta, to co by nie mówić o poprzednich generacjach, no to właśnie W140 się oznaczyła mocno na kartach historii. W221 moim zdaniem był autem bardzo udanym, ale nie aż tak zapadającym w tej historii jak 222 czy W140. W220 z kolei był samochodem, który był zaprojektowany ambicjonalnie, ale no niestety zostało zepsutych parę rzeczy w nim, więc to też sprawiło, że na dzień dzisiejszy jest autem niechluby, które zdewaluowało się w sposób straszny. Natomiast sama jazda W222 jest czymś, co wynosi podróżowanie autem na inny poziom. Powiem Wam, ciężko jest opowiadać o samochodzie tej klasy, kiedy nie miało się z nim styczności, kiedy się nie jechało z tyłu, kiedy się nie jechało z przodu, to ciężko to przyrównać do czegokolwiek, bo różnica we wszystkim, w zasadzie we wszystkim, co w tym aucie jest tak nieproporcjonalna do innych modeli, że to musisz poczuć. Musisz tego samochodu dotknąć, musisz nim pojechać, musisz dotknąć tej kierownicy, zrozumieć, jak to auto jest wykończone, a jeszcze najlepiej, gdybyś miał możliwość przejechania się takim egzemplarzem, jakim ja jadę z tak niskim przebiegiem, bo to auto jest w ogóle niezużyte, czyli ja de facto dziś jadę autem z 2013 roku, mającym już dzisiaj tyle lat, a tak naprawdę mam okazję obcować z nim jak z niemal nowym egzemplarzem. 50 000 kilometrów przebiegu to jest po prostu nic na auto tej klasy z tym wykończeniem. Warto tutaj wspomnieć o tym, że S-klasa jako jedna z pierwszych w tamtych latach aucie tego segmentu miała w
pełni elektroniczne zegary. Jednym się to może podobać, drugim nie. Ja lubię mieć wskazówki, ja lubię widzieć te zegary, że one faktycznie się przemieszczają góra-dół i te wskazówki pracują, a nie, że jest to wyświetlane. Natomiast niedyskusyjny jest fakt, że na tamte czasy to była innowacja, gdzie konkurencja takich rarytasów na tamtą chwilę nie miała. Perfumy. Słuchajcie, tu są normalnie do tego auta perfumy i jest również jonizacja powietrza. W markach premium w dzisiejszych czasach staje się to swego rodzaju standardem, ale wtedy, w 2013 roku, w aucie, które zostało zaprojektowane, albo rozpoczęto jego projektowanie w 2009 roku, no zasługuje to moim zdaniem na uwagę. Ta kierownica, która na pierwszy rzut oka dla mnie wydawałoby się, że jest dziwaczna, po przejechaniu kilku kilometrów okazuje się, że jest tak idealna i tak znakomicie zaprojektowana, że nie mogła być lepsza. Wsiadając do tego auta, zamykając drzwi, jeszcze zasłaniając rolety, mamy wrażenie, że znajdujemy się w jakiejś sali koncertowej, jakbyśmy weszli do kina. Wszystko jest po prostu totalnie cichuteńkie, totalnie wytłumione. To też sprawia, że nagłośnienie, które jest tej Burmester, brzmi no jak w żadnym innym aucie. Auto się zamienia w salę koncertową wewnątrz. No wszystko jest na najwyższym poziomie, no ale de facto jakie miałoby być, skoro to jest klasa S, zaprojektowana po to, żeby wyznaczała trendy, zaprojektowana po to, żeby inni mogli ją naśladować. Wiecie, te cyfry wszystkie robią wrażenie, że auto ma tam 450 koni, że ma ileś tam do setki i tak dalej. Natomiast moce dla różnych samochodów projektowane są z różnych potrzeb. W Maserati Ghibli, które testowałem na kanale, moc i zestrojenie auta jest zrobione po to, żeby było bardziej agresywne. Natomiast w S-klasie moc została zrobiona po to, żeby w sposób gładki, przyjemny i nie wzburzający wody wewnątrz auta mogła napędzić całą konstrukcję, ale tak szybko, jak niemal żadne inne auto w koło. Czyli masz przyspieszać, masz odjeżdżać ze świateł, masz odjeżdżać na autostradzie, kiedy ktoś będzie chciał ci siąść na zderzaku, ale masz to robić w sposób niezauważony, tak żeby pasażer z tyłu w zasadzie nie miał pojęcia o tym, że cokolwiek się wydarzyło. Co ciekawe, a propos tej mocy, podobno, jeżeli wrzucimy taką serię, zdrową serię jak ta na hamownię, na rolki, to potrafi wypluć nawet 400, 470, 480 kunia. To się rzadko zdarza, z reguły bywa na odwrót, czyli że producent zawyża wartości, a nie zaniża. Zresztą sam silnik, ten 4.7 jest dość udany, nie cierpi na jakieś ogromne bolączki, pod warunkiem, że był serwisowany i nie ma najechane $500 000, to jest to stosunkowo udana konstrukcja. Skrzynia biegów 7G Tronic pracuje wystarczająco szybko, wystarczająco gładko i wystarczająco bezawaryjnie. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie skrzyni biegów do tego auta. Natomiast zawieszenie, tu się dzieje. W latach 2000, gdy wychodziła W220, pojawiło się to zawieszenie ABC, Active Body Control, które się psuło, mówiąc najoględniej. No tutaj zastosowano, poszli krok dalej i oczywiście zawieszenie, powiedzmy, że myśl jest podobna, znaczy konstrukcyjnie tego nie wiem, ale również to zawieszenie pracuje i również działa tak, żeby pracować w trakcie jazdy, ale poszli o krok dalej. Samochody tylko z V8 i tylko z V12 miały do dyspozycji jako opcję dodatkową kamerę. Dodatkowa kamera wyłapywała do 15 metrów przed autem i działała chyba do okolicy 130 km na godzinę nierówności. Te nierówności na drodze, które wyłapywała i skanowała kamera, były odpowiednio przetwarzane i przekazywane do komputera tak, aby usztywnić lub zmiękczyć dany amortyzator na dane koło, żeby cała konstrukcja i całe nadwozie pozostało nieruszone. To sprawia, że zawieszenie i cały system cały czas pracują. Oczywiście dopóki się to nie zepsuje, to jest to fantastyczne. Jak się zepsuje, to może być gorzej. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to super innowacja. Inżynierowie również, dbając o to, żeby było w środku wystarczająco dużo elektroniki, zastosowali również fotele, które w zależności od przechyłu auta, w którą stronę jedziecie,
podpompowywują się. To już było w CLS-ie, wcześniej w innych modelach stosowane, podpompowują się z danej strony, żeby Was usztywnić i utrzymać w tym siedzisku, żebyście nie latali, mówiąc brzydko, jak Żyd po pustym sklepie. Fajne rozwiązanie, bo te dwa połączenia sprawiają, że samochód po prostu reaguje na drogę i na dziury i na zakręty w sposób, w jaki nie reaguje zwykłe auto. Egzemplarz, którym jadę, ma oczywiście sterowanie wysokością zawieszenia, ma również sterowanie trybem sport i komfortu. Na komforcie jest ultra miękko i wygodnie, na sporcie wcale nie jest tak sztywno. Muszę przyznać, że ten sport nie jest jakoś bardzo odczuwalny. Być może gdybyśmy wzięli auto w takie warunki bardziej torowe, to mielibyśmy możliwość przekonania się większego, czym te dwa nastawy zawieszenia się różnią. Natomiast przy takiej jeździe standardowej nie ma jakichś dużych różnic. Warto też wspomnieć, że SK w czasach, kiedy wyszła, miała pierwsze zalążki autonomii. Samochód z Line Assistem, z kontrolą odległości z przodu, potrafił niemal samodzielnie jeździć, jeżeli był odpowiednio wyposażony, miał odpowiednią ilość systemów do tego. No i też był jednym z protoplastów tego, co dzisiaj Mercedes wprowadza i jak dzisiaj ta autonomia za kierownicą się pojawia. Mercedes S550 na rynek w Stanach Zjednoczonych wypuszczał w domyśle w nadwoziu długim. Nie przewidywał, że klienci z tamtych regionów świata będą zainteresowani kupnem auta z krótkim rozstawem osi. Jak wspominaliśmy wcześniej, auto było inaczej sygnowane na rynek amerykański, inaczej sygnowane na rynek europejski, jednak de facto założenia, silnik, jak i konstrukcyjnie były to auta niemalże te same. I W222 jest kamieniem milowym w historii Mercedesa z jeszcze jednego powodu. W szczycie produkcyjnym tego modelu dziennie z taśmy produkcyjnej zjeżdżało, uwaga, 460 egzemplarzy, a łącznie natłuczono ich prawie 500 000, czyli 500 000. Ale to nie wszystko, dlatego że w tym czasie przekroczono liczbę sprzedaży wszystkich S-klas jako modelu klasa S, nie tej generacji, tylko wszystkich generacji. I uwaga, jest to liczba 4 milionów sztuk. Tyle S-klas wszystkich generacji zostało wyprodukowanych w czasie, gdy ten model był w produkcji aktywnej. Sam fakt, jak długo ten samochód był produkowany, sprawia, że był to model zdecydowanie udany. Moim zdaniem to jest jedna z najładniejszych S-klas. Jeżeli Ty zastanawiasz się nad takim autem, chciałbyś kupić taki samochód mądrze albo tanio, bo to są dwie opcje, a w sumie tanio nie oznacza, że będzie kupione nie mądrze, ale to już jest temat na dłuższą rozmowę. Zapraszam Cię do kontaktu. Pod tym filmem znajdziesz link do naszej strony. Możemy dla Ciebie znaleźć S-klasę z Dubaju, Japonii lub Stanów Zjednoczonych, a nawet Europy. I każdy z tych rynków będzie miał swoją specyfikę, tak aby dopasować zakup do potrzeb odbiorcy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!